Znacie to, nie? Że nurek techniczny zna miejsca, w których nikt was nie znajdzie. Nurkowanie techniczne to każde nurkowanie poniżej 40 metrów, a może każde dekompresyjne, a może niekoniecznie. Tomek Gramutkowski o nurkowanie wie wszystko, a może nawet więcej. Zaczął w 2007 roku, 4 lata później już szkolił innych, a od 2019 także na stopnie instruktorskie. Jest także założycielem Centrum Nurkowego Deep Busters. Z Tomkiem porozmawiamy dziś o nurkowaniu technicznym. Czym jest, dla kogo i kiedy. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Tomku, gdzie ostatnio nurkowałeś? Cześć Kamil. Ostatnie nurkowanie kursowe robiłem na naszym lokalnym poligonie w Trójmieście. Tam szkoliłem nurków na pierwszym poziomie technicznym. Natomiast nurkowanie dla siebie robiłem w jaskini Molnar János w Budapeszcie. Jest to, nie wiem czy wiesz, co to za jaskinia? Ciemna pewnie, jak to jaskinia. No, jak ją dobrze podświetlisz, to jest bardzo jasna. Przepiękna jaskinia pod ulicami Budapesztu. Z bardzo ciepłą wodą, 28 stopni w pierwszej fazie, na pierwszych 10 metrach. Później temperatura schodzi do 21. Przepiękne komnaty, bardzo fajna nawigacja, także rewelacyjne miejsce, polecam. Już mi się podoba, bo 27 stopni to na honoratce chyba tylko w sierpniu w południe. Tak jest. Tak I to na powierzchni. No i widoczność jest zdecydowanie lepsza niż na honoratce, to zdecydowanie. No tak, ale znając życie, ta jaskinia dla początkujących nurków jest niedostępna. Dla takich super początkujących nie, ale dla początkujących nurków jaskiniowych już zdecydowanie jak najbardziej. Początkujący nurek jaskiniowy. Gdzie się kupuje patent początkującego nurka jaskiniowego? Drogi kolego, patentów się nie kupuje. Patenty się robi ciężkim treningiem, ciężką pracą na szkoleniu. No właśnie, dzisiaj porozmawiamy trochę o szkoleniach i nurkowaniach technicznych. A zacznę do tego przejdziemy, powiedz, czym ty się na co dzień zajmujesz? Poza nurkowaniem. Pewnie szkolisz. No, zajmuję się nurkowaniem tylko i wyłącznie. Znaczy, to jest moje główne zajęcie, tak? Jestem instruktorem nurkowania, prowadzę centrum nurkowe swoje w Trójmieście. Jestem instruktorem technicznym, jaskiniowym, wrakowym, szkolę ludzi w zasadzie w każdej konfiguracji, łącznie z rebreederami. No i robię to totalnie zawodowo, czyli nie wykonuję żadnej innej pracy dodatkowo, czyli jestem full-time instruktorem. O, to rzadko spotykane w tym środowisku. To nie jest proste, zdecydowanie to nie jest proste, szczególnie w naszych polskich warunkach, ale jest fajne, więc jeżeli można jakby robić coś, co się kocha, lubi, to dlaczego tego nie robić? No oprócz tego w wolnym czasie, jak tylko mam wolną chwilę i nie szkolę, no to zazwyczaj nurkuję dla odmiany i właśnie nurkuję w jaskiniach albo na wrakach, gdzieś tam eksploruję sobie jakieś takie miejsca, które mnie interesują. Lubię robić zdjęcia pod wodą, to jest taki mój konik, czyli no jak nie jestem z kursantami pod wodą, to najczęściej można mnie spotkać z aparatem. No i próbuję strzelać jakieś foty. Powiedz mi, czy jak sobie nurkujesz tak rekreacyjnie, to też trenujesz sam dla siebie, czy to już taki totalny chill out? Wiesz co, ja wykonuję taką ilość nurkowań z kursantami, na których robię te różne ćwiczenia i zajęcia skillsowe, że tak naprawdę to w zupełności wystarczy do tego, żebym mógł w wolnej chwili no, jakby rozkoszować się światem podwodnym i robić sobie chill. No, super. No dobra, to przechodzimy do głównego tematu, nurkowanie techniczne, tak? Czytając wcześniej, zainteresowałem się nurkowaniem, usłyszałem o nurkowaniu rekreacyjnym i technicznym. Myśląc o nurkowaniu technicznym, ja myślałem, że to chodzi o nurkowanie ze sprzętem, a rekreacyjne to jest to bez sprzętu, czyli freediving. No to techniczne, jakaś technika, jakieś wiesz, butle, jakieś zaworki, komputerki i tak dalej, ale już wiem, że jestem w błędzie, więc czym jest tak naprawdę nurkowanie techniczne? Jeżeli chodzi o nurkowanie techniczne, to z czym ja się z kolei często spotkałem się z tym, że odzywał się do mnie ktoś, kto mówił, że chciałby się nauczyć nurkować, czy chciałby zrobić kurs nurkowania technicznego, po czym ja oczywiście zawsze dopytuję takiego delikwenta, jakby co chce robić, do czego mu są te kwity potrzebne. No i gościu kwitował to bardzo często tym, że no chciałbym pracować jako spawacz pod wodą. O, to też dobre. I to nie to. I to zdecydowanie nie jest to, tak. To zdecydowanie nie jest nurkowanie techniczne, to jest nurkowanie zawodowe. Natomiast jeżeli chodzi o nurkowanie techniczne, można by powiedzieć, że to jest takie bardziej zaawansowane nurkowanie rekreacyjne, no bo de facto no jakby wszystko, co robią nurkowie, to jest rekreacja, czyli robimy to dla fanu, dla hobby. Natomiast jakbyśmy mieli wysnuć z tego regułkę, no to nurkowaniem technicznym będzie takie nurkowanie, w którym z jakiegoś powodu masz sufit, czyli brak możliwości bezpośredniego wyjścia na powierzchnię, tak? Czyli takim nurkowaniem technicznym będzie na przykład nurkowanie jaskiniowe, tak? Gdzie mamy fizyczny strop, powyżej którego no, nie jesteśmy w stanie wypłynąć, czyli musimy wyjść w kierunku wyjścia. Takimi nurkowaniami będą nurkowania wrakowe z eksploracją wnętrza tych wraków.
Ale też, i co chyba najczęściej spotykamy w naszych warunkach, to są nurkowania techniczne z tak zwanym hipotetycznym sufitem, czyli sufitem dekompresyjnym, który też nie pozwala nurkowi wynurzyć się bezpośrednio do powierzchni. Tak? Czyli to są wszystkie te nurkowania, gdzie mamy jakikolwiek sufit. Czyli jeszcze mamy też nurkowanie pod lodem pewnie, tak? Bo... Tak, nurkowanie pod lodem też można by było zaliczyć do nurkowań technicznych, chociaż tu jest pewna rozbieżność, jeżeli chodzi o nurkowania podlodowe, bo nurkowanie podlodowe można równie dobrze zrobić w ramach takich nurkowań rekreacyjnych. Ono wtedy troszeczkę inaczej wygląda, są inne systemy zabezpieczenia. No ale można je zrobić też rzeczywiście w takim protokole jaskiniowym, czyli jakby w sytuacji, kiedy nurek jakby stosuje techniki poręczowania tożsame dla nurkowań jaskiniowych, tak? Okej, czyli to nurkowanie techniczne to już takie trudniejsze nurkowanie. Więcej wymagamy od nurka umiejętności, sprzętu. Ja bym powiedział, że nurkowanie techniczne to jest jakby fajnie by było podejść do tego jak do takiej spójnej, całościowej, holistycznej filozofii nurkowania, nie? No bo jakby ludziom najczęściej nurkowanie techniczne kojarzy się z tym, że jakby nurek obwiesza się jakimś tam sprzętem, idzie super głęboko i tam nic nie widać. Dokładnie tak. I tak dalej. Natomiast jakby się tak głębiej zastanowić i rozebrać sobie to nurkowanie techniczne na czynniki pierwsze, no to się okazuje, że oprócz tego, że ten nurek jakby idzie na jakąś tam większą głębokość, no to po pierwsze musi mieć do tego odpowiedni sprzęt, tak? Czyli musi tak dobrać i dopasować ten sprzęt, żeby bezpiecznie mógł wykonywać takie nurkowania i przede wszystkim bezpiecznie wyjść na powierzchnię. Nie? Tylko znowu, z drugiej strony, jak mamy nurka, który obkupi się super fajnym sprzętem, to wcale nie znaczy, że ten nurek już jest nurkiem technicznym, nie? No bo za tym sprzętem idą odpowiednie procedury i jakby rzeczy, które trzeba umieć robić z tym sprzętem, żeby być bezpiecznym. Czyli na przykład choćby nawet procedura odpowiedniego operowania zaworami, czy tam zakręcania zaworów, czy procedury inne związane stricte z nurkowaniem technicznym. Więc jakby te procedury, ten sam sprzęt w sobie nie daje ci jakby 100% bezpieczeństwa i nie robi z ciebie nurka technicznego. No bo mogę być nurkiem rekreacyjnym, obwieszonym sprzętem, ale pływać sobie na 5 metrach. Dokładnie tak. Więc jakby mamy sprzęt i mamy jakieś tam procedury do tego, nie? Skoro mamy sprzęt i procedury, no to ten nurek musi mieć jeszcze wiedzę do tego, czyli jakby wiedzieć, co musi zrobić, jak musi zrobić, gdzie musi zrobić, żeby być bezpiecznym, nie? Czyli ten nurek, jakbyśmy mieli takiego nurka sobie, no nie wiem, stworzyć taką figurkę tego nurka, to jest ktoś, kto ma dobry sprzęt, odpowiednie procedury, jest odpowiednio wytrenowany, czyli umiejętności tego nurka też są na takim poziomie, że on na przykład jest w stanie, nie wiem, zawisnąć sobie, czy zmienić gaz na jakiejś tam głębokości bez jakichś tam większych wahnięć, czyli jakby całościowo to jest nurek, który jest totalnie przygotowany do wykonywania tych trudniejszych nurkowań. Czy można powiedzieć w takim razie, że od pewnej głębokości trzeba być nurkiem technicznym? No tak czytałem w internecie, że od 40 metra to jest się nurkiem technicznym, powyżej 40 metra jest się nurkiem rekreacyjnym. Na jednej stronie nurkowej. Aż tak bardzo bym tego nie rozgraniczał, bo nurkiem technicznym się po prostu jest, tak? Jakby odnosząc się do tego, co powiedziałem przed chwilą, tak? Czyli że to jest taka spójna filozofia, no to nurkiem technicznym będziesz nurkując na wraku na 18 metrów, czy tam na 15, no bo jak spędzisz tam odpowiednio dużo czasu, to też jakby wyjdziesz poza ten limit bezdekompresyjny, który gdzieś tam tych nurków rekreacyjnych limituje i będziesz musiał odbyć formalną dekompresję po takim nurkowaniu. I jeżeli wejdziesz do wnętrza wraku, no to również będziesz w środowisku overhead, czyli też będziesz w takim środowisku, że taki zwykły nurek rekreacyjny z nieodpowiednim sprzętem, z nieodpowiednim przeszkoleniem i z umiejętnościami może zrobić sobie kuku. I również jakby powyżej 40 metrów, no jakby tam niestety jest tak, że jakby ten limit bezdekompresyjny jest bardzo krótki albo praktycznie nie ma go wcale. No więc tam już obligatoryjnie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby mieć na przykład dodatkowe gazy dekompresyjne po to, żeby tą dekompresję w sposób higieniczny odbyć. No właśnie, to teraz pytanie, co to jest ta w ogóle, o co chodzi z tą dekompresją? To jest jakieś magiczne słowo. Nurkowie sobie nurkują, schodzą, wychodzą. O co chodzi z tą dekompresją? Czemu trzeba na iluś tam metrach siedzieć 40 minut? Co tam się w ogóle dzieje? O co chodzi? Nie wiem skąd się wzięło hasło, że to musi być akurat 40 minut. Z grup dyskusyjnych, forów dyskusyjnych dla początkujących nurków. Tak, że to nurkowanie jest bez sensu, bo idę coś sobie zwiedzać, a potem 40 minut muszę bezsensownie gdzieś tam sobie dyndać na jakiejś wysokości. To znaczy, ten czas dekompresji jest bardzo różny i on jest zależny od czasu spędzonego na głębokości i od głębokości, czyli jest taka wypadkowa tych dwóch faktorów, tych dwóch wartości.
To może jakbym zaczął od samego tego czasu dekompresji. Tak jak powiedziałem, ona może być bardzo różna czasowo, no i to 40 minut to wcale nie jest jakiś super długi czas dekompresji. A to jest ten krótszy, tak? To są takie relatywnie krótki czas. Znaczy to nie jest jakieś super krótkie dekompresje, no bo można robić dużo krótsze, no ale też przy jakichś poważniejszych głębokościach, czy na jakichś dłuższych ekspozycjach na dole zdecydowanie czas dekompresji jest znacznie dłuższy. No, dekompresje potrafią być kilkugodzinne, tak? Więc to 40 minut to naprawdę nie jest jakoś super dużo. Z drugiej strony ten czas spędzony na dekompresji wcale nie musi być czasem straconym, tak? To znaczy, jeżeli to są nurkowania na przykład, nie wiem, w Egipcie, w Dahabie, gdzie robi się większe głębokości, schodzi się na przykład nie wiem, kanionem do jaskini, która jest na 70 kilku metrach, robi się przepiękne nurkowanie, jakby przepływając przez kanion, zwiedzając jaskinię, wracając kanionem i później całą dekompresję, czy tam, niezależnie od tego, ile tej dekompresji jest, czy jest tam 40 minut, czy 2 godziny, to całą tą dekompresję robimy sobie pływając po rafie koralowej, tak naprawdę w tym samym miejscu, w którym standardowi nurkowie rekreacyjni jakby schodzą, żeby pooglądać te wszystkie ładne rzeczy, tak? Czyli nie dość, że robimy głębokie nurkowanie, widzimy więcej na tej większej głębokości, to jeszcze mamy możliwość jakby pozwiedzania tej części płytkiej, jakby przeznaczonej dla nurków rekreacyjnych, a dla nas to do dekompresji. Podobnie ma się miejsce w miejscach typu Chorwacja, czy w takich miejscach, gdzie co do zasady mamy jakąś tam rafę, czy jakieś miejsce, gdzie możemy po prostu sobie popływać w trakcie tej dekompresji. Trochę gorzej robi się w momencie, kiedy mamy linę opustową, na przykład u nas na bałtyckich wraczkach, gdzie niestety nie da się pływać i zwiedzać rzeczy w koło. Tak, w toni. Po prostu. Tak, wówczas trzeba wisieć w toni i w zasadzie lepiej by było nawet nie tyle wisieć, co też właśnie pływać sobie w koło tej liny, bo z fizjologicznego punktu widzenia takie nieruchome wiszenie w toni po nurkowaniu też nie jest do końca korzystne. Natomiast można sobie tam pływać, można grać w węża. Niektóre rebreedery czy niektóre komputery mają opcję dodatkowych gierek, więc można sobie taką gierką zająć trochę głowę. Ale raczej bardziej skupiałbym się na obserwowaniu środowiska i partnurów. Ewentualnie jest dużo meduz w sierpniu pływających, więc można tam sobie obserwować meduzy i na przykład tam liczyć je, czy coś takiego. Czyli tu już w głowie kreuje mi się, że nurek techniczny, jak gra w węża, jeszcze utrzymywać musi poziom dany do dekompresji, to musi być świetnie opływany, mieć tą pływalność. Takie umiejętności. W takim idealnym świecie zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I oczywiście jakby staram się, czyli ja jako instruktor dążę do tego, żeby wszyscy nurkowie techniczni byli bardzo dobrze wyszkoleni i posiadali odpowiednią ilość wiedzy na tematy związane z nurkowaniem technicznym i w ogóle na tematy związane z nurkowaniem. Natomiast niestety jest tak, że część branży jakoś tak troszeczkę bardziej pobłażliwie podchodzi do tego tematu. Część ludzi nie jest moim zdaniem wyszkolona tak dobrze, jak powinna być wyszkolona na tych poziomach technicznych. Ale oczywiście dążymy do tego, żeby tak było. To w takim razie jakie trzeba mieć umiejętności albo nie wiem, jak długo powinienem nurkować, albo kiedy powinienem pomyśleć o byciu nurkiem technicznym, pójść na kurs nurka technicznego. W którym momencie jest taki przełom? Okej, potrzebuję być nurkiem technicznym, tak? To jest w sumie dobre pytanie, bo... No na pewno nie jak będę chciał być spawaczem podwodnym, tak? To już wiem, że nie. Zdecydowanie nie. To już ustaliliśmy, tak? Że to nie chodzi o spawanie pod wodą. Ja myślę, że to jest kwestia potrzeb. To znaczy, jeżeli nurkujesz na jakimś tam poziomie, na przykład na poziomie deepa, czy tam do tych 40 metrów i w pewnym momencie okazuje się, że chciałbyś spędzić tam na przykład więcej czasu, albo chciałbyś zejść trochę głębiej, bo w twoim środowisku, nie wiem, na przykład z mojego podwórka, jeżeli są wraki, które leżą głębiej niż na 40 metrach, to tak naprawdę siłą rzeczy, jeżeli chcę je zobaczyć, to nie zrobię tego w ramach limitu bezdekompresyjnego, bo nie mam takiej możliwości. 2, idąc na taką głębokość też chciałbym być dobrze wyćwiczonym i wytrenowanym nurkiem z odpowiednim sprzętem, więc to środowisko generuje potrzebę tego, żeby stać się nurkiem technicznym, tak? Czyli to jeżeli mam potrzebę, żeby zejść głębiej albo spędzić tam więcej czasu, to wówczas myślę o tym, żeby pójść na kurs nurkowania technicznego. Natomiast wydaje mi się, że łatwiejszą drogę mają nurkowie, którzy dość szybko trafią w odpowiednie miejsce, czy w odpowiednie ręce, bo jeżeli to jest nurek taki totalnie rekreacyjny, który zawsze nurkował z jackecikiem i z konfiguracją rekreacyjną i najczęściej wymagania stawiane takim nurkom też są powiedzmy rekreacyjne i wówczas taka osoba przychodzi na kurs techniczny, to tam jest
przepaść. To znaczy ten człowiek no jakby zderza się ze ścianą trochę, no bo jak jest ktoś, kto ma ileś tam certyfikatów i jest już nurkiem deep i ma specjalizację Nitrox i jakieś tam inne specjalizacje, przychodzi na kurs nurkowania technicznego i okazuje się, że no jakby te wszystkie jego umiejętności są moim zdaniem niewystarczające na to, żeby móc szkolić się na poziomie technicznym. Z kolei jeżeli jest ktoś, kto, no tak jak mówię, trafił w odpowiednie ręce, czyli przez instruktora odpowiednio był prowadzony od poziomu tam OWD czy od Advance'a, wówczas no jakby zmiana sprzętowa nie jest aż tak drastyczna. Jego umiejętności podstawowe nurkowe, czyli umiejętność utrzymywania pływalności, na przykład zatrzymania się w miejscu, czy umiejętność odpowiedniego poruszania się pod wodą, są na tyle dobre, że w zasadzie przejście do nurkowania technicznego wiąże się z jakimiś drobnymi modyfikacjami i z dodaniem jakichś tam kolejnych elementów, a nie z jakby całkowitym przewartościowaniem i przestawieniem i sprzętu i filozofii nurkowania. No właśnie, czyli żeby myśleć i pójść na taki kurs nurkowania technicznego, to są jakieś takie minimalne wymagania, które nurek powinien posiadać, tak? Tak, oczywiście. Znaczy, jeżeli patrzymy tak po takim minimum, czyli po standardach różnych organizacji, no to najczęściej, żeby zrobić pierwszy kurs nurkowania technicznego, wymagany jest kurs DEEP i jakaś tam ilość nurkowań. Nie pamiętam dokładnie, no bo one się różnią w zależności od tego, jaka to jest organizacja, no ale tam ileś trzeba mieć zalogowanych nurkowań plus poziom DEEP. Zalogowane nurkowanie to ja mogę sobie za chwilę wpisać w książeczkę i będę miał zalogowane, tak? Ale mówię tak z praktycznego punktu widzenia, że okej, nurkuję, sam siebie, żebym się przekonał, czy ja już jestem wystarczająco, powiedzmy, wynurkowany i potrafię, co muszę sam sobie sprawdzić, że mogę iść na kurs nurkowania technicznego, tak? Żebym to czuł, tak, że jestem przygotowany. Moim zdaniem musisz to czuć, tak? Musisz czuć się komfortowo będąc pod wodą, musisz jakby czuć się komfortowo z umiejętnościami wszystkimi, które powinieneś umieć na danym poziomie. No i przede wszystkim musisz czuć jakby w głowie, że to już jest ten moment, tak? Że nurkowania, które wykonujesz w danym momencie, no, są niewystarczające i chcesz czegoś więcej, tak? No to wówczas wydaje mi się, że można myśleć o tym, żeby zacząć karierę, jeżeli można to tak nazwać, nurka technicznego. Natomiast no jakby mogę mówić tylko, jak to wygląda w moim przypadku, czy u mnie, no to u mnie wszyscy ludzie, którzy jakby chcą zostać nurkami technicznymi, i tak są weryfikowani w wodzie, tak? Znaczy no to, że właśnie tak jak powiedziałeś, no mogę sobie wpisać, nie wiem, 50 czy 100 nurkowań do logbooka, to jest jedno, ale no inną kwestią jest to, jak ten nurek ogarnia, więc tak naprawdę jakby z mojego doświadczenia jest tak, że wszystko się okazuje w momencie, kiedy wchodzimy do wody po raz pierwszy z nurkiem. No i wtedy wiadomo, ile jest pracy do zrobienia i czy ten nurek jakby już jakby ogarnia na tyle, żeby takim nurkiem... Czyli przed takim kursem nurkowania robisz egzamin. Czyli weryfikuje umiejętności nurka, zdecydowanie tak. I jakie to są ćwiczenia na przykład? Jakie to są ćwiczenia? Wiesz, no jak już dziś zapraszam cię na kurs, to przyjdziesz i zobaczysz. No. To jest po prostu zweryfikowanie podstawowych umiejętności, tak jak powiedziałem, czyli podstawy pływalności, tak? Czyli żeby nurek jest w stanie się zatrzymać, zawisnąć w jakimś tam punkcie, że pływa odpowiednią techniką, czyli no nie kopie takim brzydkim kraulem, czyli nie mąci dna, że jest w stanie się jakby obrócić w miejscu, że jest w stanie się wycofać, albo nawet jeżeli nie płynie tam z prędkością światła backkickiem, czyli żabką wsteczną, to przynajmniej jest w stanie tak sobie tymi nogami skontrować, żeby móc wisieć naprzeciwko punktu, czy naprzeciwko mnie jako swojego partnera pod wodą. No to są konkretne umiejętności tak naprawdę już. To są umiejętności, których ja wymagam od swoich kursantów na poziomach rekreacyjnych również, także... No, są przydatne pod wodą. Tak. Są zdecydowanie przydatne i są zdecydowanie potrzebne, tak? Szczególnie w nurkowaniu technicznym, kiedy nurek musi wisieć w jednym miejscu i odbywać na przykład... Albo wydostać się z wraka, droga jest tylko wstecz. Na przykład. No to są umiejętności, jakby już pomijając kwestię, powiedzmy, eksploracji czy wchodzenia do wnętrza jakichś pomieszczeń, ale nawet w wodzie otwartej te umiejętności są bardzo przydatne, no bo jak jest dwóch nurków i ktoś na ciebie ciągle napływa albo robi kółko wokół ciebie, no bo nie jest w stanie się zatrzymać, no to nie dość, że przeszkadza to wszystkim w koło, ale dwa, no jakby to się wiąże z tym, że ten nurek no jakby bardziej się męczy, no bo on wisząc musi cały czas tymi nogami sobie kopytkować, bardziej się męczy, zużywa więcej gazu, jest większe ryzyko, że będzie miał większą ilość dwutlenku węgla wygenerowaną w organizmie, co z kolei jest też dla niego niebezpieczne na większych głębokościach, więc to wszystko całościowo mu się tam grubo nie spina i jest dla niego ryzykowne po prostu. Zdecydowanie. Powiedzieliśmy sobie o umiejętnościach, a sprzęt? Do nurkowania technicznego, jaki sprzęt? Takie minimum. Minimum sprzętowe? Tak. Maska, no.
Tak, znaczy ja mogę powiedzieć o tym, jakie są takie generalne, takie główne zasady, czy główne pryncypia, jeżeli chodzi o sprzęt nurkowy, no bo do każdego typu nurkowania technicznego będą inne wymagania sprzętowe. No tak, Czyli dobieramy sprzęt pod konkretne nurkowanie. pod konkretne nurkowanie. Wiadomo, że jeżeli to są nurkowania jaskiniowe, no to musi być sprzęt konkretnie dopasowany do nurkowań jaskiniowych. Światła. Zdecydowanie światło, albo nawet kilka świateł, po to, żeby, no wiadomo, jak ci padnie jedno, to żebyś miał drugie, albo jeszcze kolejne, po to, żebyś mógł bezpiecznie wyjść z jaskini. No i jakieś narzędzie pewnie, no tnące, tak, do tego wszystkiego może dojść dodatkowo. Jakiś kołowrotek, czy linka ze szpulką, gdzie możesz sobie pociągnąć linkę. To dotyczy nurkowań wrakowych i jaskiniowych również. Ale co jest jakby takim clue, czyli taką podstawą, jeżeli chodzi o nurka technicznego, niezależnie czy to jest wrakowy, jaskiniowy, czy nurek dekompresyjny w wodzie otwartej, to przede wszystkim jest sprzęt, który jest zredundowany, czyli jakby w którym wszystkie podstawowe systemy, które są niezbędne do tego, żeby skończyć takie nurkowania, są podwojone, Twinset. czyli masz na przykład 2 tory powietrzne, no? Czyli masz twinset, który w razie czego możesz sobie rozseparować i sam sobie pod wodą poradzić. Oczywiście ten twinset sam w sobie nie jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie jest podstawą, tak? No bo oprócz tego musisz wiedzieć, co sobie zakręcić i gdzie, żeby nie zrobić sobie kuku, nie? No tak. A to nie ma w instrukcji Twinseta? To jest w instrukcji, którą dostajesz od instruktora na szkoleniu, zdecydowanie. Czyli na przykład 2 tory powietrzne. Zabierasz ze sobą dodatkową maskę, jakieś dodatkowe narzędzie tnące. Zabierasz 2 płetwy też na przykład. Dodatkowe. Nie. Po prostu 2 płetwy zabierasz. Dobre. No. Także tak, więc jakby wszystkie jakby podstawowe systemy muszą być zdublowane. Dobrze by było, żeby taki sprzęt był zunifikowany i ustandaryzowany. To znaczy, jeżeli nurkujesz ze swoim buddym, no to dobrze by było, żebyście mieli taką samą konfigurację sprzętową, żeby w razie sytuacji, kiedy musicie sobie wzajemnie pomóc, no żebyście wiedzieli, jak to zrobić. Nie? Czyli musi być pewna standaryzacja, unifikacja tego sprzętu, musi być zredundowanie, czyli podwojenie tych podstawowych systemów. Sprzęt musi być, wiadomo, sprawny i dobrej jakości. Co do tego, co to musi konkretnie być, no to tak jak powiedzieliśmy, to mocno zależy od warunków środowiska, w jakich nurkujesz, no ale takim bezwzględnym minimum moim zdaniem jest zdublowany system powietrzny, czyli albo twinset, albo sidemount też, który jest bardzo dobrym rozwiązaniem. To kolejne szkolenie na Sidemount, tak. Albo no jakby niezależnie, można iść sobie drogą sidemountowca, albo można iść drogą nurka w twinsecie i jedna i druga, i obydwie drogi mają swoje plusy. Spodobało mi się to, jak powiedziałeś, że buddy, z którym nurkujesz, musi mieć podobną konfigurację sprzętową. No, jasne, wygodę. Ja mam taką teorię, że ten zapasowy wężyk, który ja mam dla kolegi, to on powinien za niego płacić, bo to on z niego będzie korzystał. Tak, i jeszcze najlepiej miał taką przenośną kasę fiskalną, nie? Albo terminal płatniczy. Kończy ci się powietrze. Tak. 5 euro. Dokładnie. 5 euro. Nie, ale to mi się podoba. A powiedz mi w takim razie nurkowanie techniczne. Nie wiem, ja mam twinset, ty masz rebreather. Czy coś takiego jest dopuszczane, takie mieszanie, czy lepiej nie? Wiesz co, takie mieszanie teamów jest zdecydowanie powszechną praktyką. Znaczy, no, wielu nurków nurkuje właśnie konfiguracją na zasadzie twinset i rebreather i to oczywiście no, lepsze rozwiązanie byłoby takie, gdybyśmy wszyscy mieli tą samą konfigurację, czyli żebyśmy wszyscy byli na rebreatherach. I jakbyś jakby ze mną nurkował, to pewnie namawiałbym cię do tego, żebyś kupił rebreather, jeszcze się przeszkolił, oczywiście u mnie na ten rebreather. Natomiast co do zasady, no wiadomo, że różni ludzie sobie tam różne mają, nie wiem, wizję swojego nurkowania technicznego, więc różni ludzie nurkują i to jest jak najbardziej okej. Jedyne to, żeby nurkowie znali swoje konfiguracje i wiedzieli jakby co gdzie jest i jak w razie czego zareagować w razie sytuacji na przykład awaryjnej, tak? Więc jakby to jest kwestia wiedzy i świadomości, a nie tego, żeby teraz pojechałem za bardzo. Odjechała mi myśl po prostu. To ja zadam ci pytanie, czy w takim razie w nurkowaniu technicznym przed nurkowaniem jeszcze więcej kładziony jest nacisk na, powiedzmy, planowanie takiego nurkowania niż w nurkowaniu rekreacyjnym? No bo wiesz, w nurkowaniu rekreacyjnym honoratka las 5 metrów, zakładamy sprzęt, nurek. Oczywiście, że tak. No, w sumie nie powiedziałem tego wcześniej, bo tak biegniemy po tematach, że zostawiłem sobie to na teraz, ale zdecydowanie tak. No, jakby część planowania nurkowania, no to jest, można powiedzieć, lwia część nurkowania technicznego i nurek techniczny przynajmniej jakby z założenia powinien wiedzieć, jak zaplanować sobie rezerwy, czyli jakby ten gaz, który jest potrzebny w razie sytuacji Czyli awaryjnej. też musi wiedzieć, jak zużywa to powietrze. No,
musi wiedzieć, jak zużywa to już nurek na poziomie OWD, tak naprawdę. To z manometru się czyta. Tak. No i jakby to są te różnice jakby w poziomie wyszkolenia, o których mówiłem wcześniej, nie? Że to już nurek OWD powinien wiedzieć, ile tego gazu Zdecydowanie. zużywa, jak się to liczy, jak się to sprawdza, powinien weryfikować sobie to zużycie gazu i też powinien planować te rezerwy w inny sposób, niż jest to tak powszechnie nauczane. No bo prawda jest taka, że no przy wychodzeniu z 30 metrów nurek rekreacyjny, jeżeli założę sobie taką standardową rekreacyjną rezerwę i gdyby miał wówczas podzielić się gazem z partnerem, no to może się okazać, że tego gazu będzie mało. Nie? Więc dobrze jest te rezerwy planować bardziej świadomie. I oczywiście później to się rozwija coraz bardziej, no i jakby jest zaimplementowane do nurkowania technicznego. Oblicza się po prostu ilość gazu, która jest niezbędna do tego, żeby wyjść na powierzchnię z pominięciem takiej normalnej dekompresji na właściwym gazie, lub też, co jest raczej rzadszym przypadkiem, jeżeli chodzi o nurka technicznego, na podzielenie się gazem z tą drugą osobą. Więc oczywiście tak, czyli planujemy, nie dość, że planujemy gaz denny, czyli ten gaz, na którym będziemy sobie nurkować na dole, planujemy sobie gazy dekompresyjne w odpowiedni sposób, czyli to ile ich powinno być i jakie też te gazy powinny być i na fazę dekompresyjną i na fazę denną, no ale też jakby rozważamy sobie powiedzmy jeden przypadek jakiegoś fuck-upu pod wodą, czyli sytuacji, w której no coś się zdarzyło takiego, że na przykład straciliśmy jeden z gazów dekompresyjnych, no i musimy mieć nadmiar gazów na przykład plecowego, który pozwoli nam na to, żeby bezpiecznie wyjść do powierzchni. Także zdecydowanie tak, nurek świadomie planuje sobie rezerwy gazu. Czyli takie powiedzenie jak to w innych moich hobby, nie nurkuj tam, gdzie twoja głowa jeszcze nie była, tak? Czy najpierw robimy sobie teoretyczne nurkowanie? Zdecydowanie tak. Jakby, oczywiście, że za każdym razem musimy takie nurkowanie zaplanować. Nawet jeżeli byliśmy w danym miejscu już tam x razy, to zdecydowanie warto sobie to wszystko przemyśleć i zaplanować w głowie i jakby być przygotowanym na każdą ewentualność. Tak? No, biorąc pod uwagę to, że nurek techniczny musi wyjść do powierzchni, w zasadzie każdy nurek musi wyjść do powierzchni, Tak. to w sumie to będzie trzeba wyciąć. Nie, to dobre jest. Tak, że nurek techniczny będzie musiał wyjść do powierzchni. Czy inaczej, droga nurka technicznego do powierzchni jest trochę trudniejsza, no bo jest obwarowana formalną dekompresją najczęściej. No i on nie może bezpośrednio wyjść do powierzchni w takim sensie, że po prostu się wynurza i tam sobie ogarnia problem. Chyba, że się spieszy na samolot. Tak. Chyba, że to może ominąć dekompresję. Albo Tak. jeżeli ma problem, że na przykład ciśnie go dwójka, no to wtedy zdecydowanie, tak. To wtedy zdecydowanie może pominąć dekompresję. Oczywiście żartuję, nie powinien pomijać dekompresji w żadnym wypadku, no ale rzecz w tym, że po prostu musi tą formalną dekompresję odbyć, więc jakikolwiek fuck up, który dzieje się pod wodą, ten fuck up, nie wiem, czy to jest dobre określenie. Bardzo dobre. Dobrze. Niezależnie od tego, jaki fuck up stanie się pod wodą, no to musi sobie z nim poradzić pod wodą i dopiero wyjść na powierzchnię wtedy, kiedy będzie mógł to zrobić. Nurkowanie techniczne też minimum 2 osoby, czy więcej? Dobre pytanie. I czy dopuszczalne jest nurkowanie techniczne jednoosobowe? Ja wiem, że wolny kraj, wolna Amerykanka i nikt mi nie zabroni, ale tak z praktycznego punktu widzenia i bezpiecznego. Z bezpiecznego punktu widzenia zawsze dobrze, żebyśmy nurkowali z partnerem. Nie? Nawet jeżeli nurek techniczny jest totalnie niezależny, jest w stanie sobie z większością przypadków takich problemów technicznych poradzić, to fajnie jest, żeby ten buddy nawet w sytuacji, kiedy ja wszystko ogarniam, żeby mnie przeasekurował, tak? Czyli żeby był tą osobą, która ostatecznie potwierdza, że wszystko jest ok, no bo zawsze jak jest nas dwóch, mamy 2 razy więcej gazu, więc 2 razy więcej możliwości. Poza tym co 2 głowy to nie jedna. 4 płetwy. 4 płetwy to już jest w ogóle redundancja na maksa. Redundancja do kwadratu. Więc rzeczywiście jest to totalnie bezpieczne. 2, co jest fajne w nurkowaniach w teamach, to, że można tak naprawdę dzielić doświadczenie. Nie? Czyli jeżeli idę gdzieś i oglądam sobie jakiś wraczek, no to jest fajnie, jeżeli razem zobaczymy ten wrak i później będziemy mieli co wspólnie wspominać przy butelce Coca-Coli czy jakiegoś innego trunku, czy po prostu będę sobie sam wspominał te rzeczy i tak naprawdę nie będę miał się z kim podzielić, chyba że robię zdjęcia, co też jest takim powiedzmy półśrodkiem. Nie? Natomiast zdecydowanie zachęcam i wszystkim swoim kursantom też mówię, że dobrze jest i że powinni nurkować w parach, w zespołach 2 lub 3 osobowych. Tak? W nurkowaniu technicznym zespół 2 i 3 osobowy to jest taki standard. Większa ilość raczej robi się już trochę tłok. Co do nurkowań solo, przy bardzo głębokich nurkowaniach, rekordowych, czy takich, gdzie jakby one wykraczają poza taki standardowy zakres nurkowania technicznego, to zdecydowanie to są nurkowania solo. Ale najczęściej bardzo często z supportem, który gdzieś tam jest rozstawiony po prostu na różnych głębokościach i czeka w razie sytuacji awaryjnej, żeby pomóc takiemu. No tak, nie każdy bije rekord świata w głębokości, więc... To prawda. Najczęściej raczej ich nie biją ludzie własni. W trakcie
mówiłeś o dekompresji i gaz plecowy, gaz denny, gaz dekompresyjny. To tak dla tych, co dopiero robią prawo jazdy, światła mijania, długie i tak dalej, to się myli. Czym są te gazy? Tak mówiłem, to prawda? No. Żebyś właśnie wyjaśnić, że są początkiem, czym jest gaz denny, gaz plecowy, gaz dekompresyjny. Dobra, to więc no, gaz denny To nie jest ten, co wycieka to jest oceanu. zdecydowanie ten gaz, tak? Jak schodzisz pod wodę i widzisz tam takie Bąbelki. gejzer bąbelków, tak, to jest właśnie gaz denny. Więc gaz denny to zdecydowanie nie jest ten gaz, który wydobywa się z dna, tylko to jest gaz, który nurek zabiera ze sobą pod wodę w butlach, jakby do wykorzystania w fazie dennej nurkowania, czyli po prostu na ten czas, gdzie schodzi na maksymalną głębokość, tudzież no, jakby oscyluje wokół Czyli tej to nie maksymalnej jest głębokości. gaz przy dnie, ale gaz na maksymalnej głębokości, na jakiej będę. To jest gaz, który jakby najczęściej pakujesz do twina albo do side mounta. Czyli to jest gaz plecowy, no bo jakby on też jest nazywany plecowym z racji tego, że masz go po prostu z tyłu na plecach w twinsecie. Czyli wykorzystuję go w momencie, jak na przykład zajdę na wrak na 70 metrów. Czyli to jest gaz, którym zaczynasz oddychać od początku, od momentu okej. zanurzania. Robisz sobie nurkowanie na tym gazie, na przykład na wraku. No i zaczynasz się wynurzać do pierwszej zmiany gazu, czyli do momentu, w którym jakby formalnie musisz przejść z gazu dennego, czyli tego właśnie, którego używałeś przez całe nurkowanie, na gaz dekompresyjny. Tak? Gaz dekompresyjny z kolei to jest no, gaz, którego używasz w momencie, kiedy no, wynurzasz się jakby od konkretnej głębokości do powierzchni. I ten gaz, no, jakby, co do zasady, pewnie to wiecie, a jak nie, to ja wam z chęcią powiem, że powietrze jest generalnie najgorszym gazem możliwym do nurkowania. Tak? Zawiera dużo gazu obojętnego, czyli dużo azotu, no i relatywnie mało tlenu. Dlatego nurek techniczny, jak sobie dobiera parametry gazu dennego, to robi to w taki sposób, żeby tego tlenu była odpowiednia ilość, nie za dużo, nie za mało, czyli tak w sam raz. Nie? Z kolei, jeżeli chodzi o ten gaz kolejny, czyli gaz obojętny, czyli azot w przypadku powietrza, no to ta duża ilość azotu na tych większych głębokościach też nie jest do końca korzystna. Tak? Więc nurkowie techniczni najczęściej dodają do mieszaniny dodatkowy gaz, czyli hel. I wówczas ta mieszanina jest korzystniejsza, zarówno pod kątem tak zwanej narkozy azotowej, czyli no teraz współcześnie mówi się o narkozie gazowej bardziej, czyli ten poziom narkozy na tych większych głębokościach jest mniejszy. Dodatkowo ten gaz jest rzadszym gazem, w związku z czym dużo łatwiej się oddycha na dużych głębokościach, więc on jest po prostu bezpieczniejszy. W momencie, kiedy wychodzimy jakby na dekompresję i zmieniamy gaz na gaz dekompresyjny, no tam znowu musimy sobie dobrać jakieś proporcje. I teraz najczęściej jakby zmieniamy te proporcje w taki sposób, że tam jest maksymalnie dużo tlenu i maksymalnie mało azotu. Jeżeli to jest, powiedzmy, taki standardowy, jeden ze standardowych gazów dekompresyjnych. Jeżeli to jest gaz, którego używamy na bardzo małej głębokości, to możemy nawet używać czystego tlenu po to, żeby przyspieszyć dekompresję, czyli żeby w ogóle wyeliminować gaz obojętny i jakby spowodować, że tam będzie, jakby, że organizm będzie szybciej pozbywał się tego gazu obojętnego w trakcie takiej dekompresji. Jeżeli to są no, dość głębokie nurkowanie, no tam jest jeszcze jeden gaz po drodze, który zawiera trochę więcej tlenu niż ten denny, trochę mniej helu niż ta mieszanina, którą oddychaliśmy na dole i jakąś resztkę azotu, czyli te gazy się jakoś tam odpowiednio dobiera. Oczywiście jakbyście chcieli się dowiedzieć więcej na temat tego, jak się dobiera te gazy i jak się to planuje, no to Kursik. zapraszam na kursik oczywiście, że tak. I dlatego w nurkowaniu technicznym to właśnie to jest to planowanie, tak? Ja muszę sobie zaplanować, gdzie będę, jak długo. Na jakiej głębokości, jakie wezmę gazy na tą głębokość, ile będę miał dekompresji, czy jaką będę miał dekompresję, na jakich głębokościach. No i jeszcze rezerwy gazów, czyli ile tych gazów muszę ze sobą zabrać po to, żeby bezpiecznie mógł... Czy to nie jest tak, że technicznie jadę sobie na dziko na honoratkę i tam znajdę butle jakieś? Czy pewnie niektórzy próbują robić to w ten sposób, ale odradzam, zdecydowanie odradzam. No jakby bezpieczny nurek techniczny to świadomy nurek, czyli taki, który no jakby wie co robi i wie jak robi i dlatego... To jest takie praktyczne pytanie, nurek techniczny, bo tutaj różna głębokość, różny gaz, przełączenie się. To gdzieś sobie zapamiętujecie, zapisujecie, czy komputer? Czy wszystko na raz? Opcji jest wiele tak naprawdę. Są różne sposoby planowania i organizacji tych nurkowań technicznych. Oczywiście część nurków skorzysta z komputerów i te komputery są no, jakby współcześnie no, dość powszechną i popularną formą. No tak, ale komputer może się zepsuć. Redundancja. Ale redundancja. To mamy na przykład 2 komputery. Mamy też plan, no, wszystko jest planowane na początku na piechotę tak zwanie, czyli planujemy sobie wszystkie rezerwy, planujemy sobie cały runtime, czyli całą rozpiskę, gdzie mamy być jakby przez jaki czas na dekompresji po to, żeby móc bezpiecznie sobie wyjść na powierzchnię. Dobra, więc
teraz ja się zgubiłem. Coś tam planujecie. Coś tam planujemy. Planujemy nurkowania, tak, techniczne. I zapisujemy sobie albo na tych plastikowych karteczkach, mamy 2 komputery, tak, redundancja. I jeszcze w głowie dodatkowo. Tak, i jeszcze można mieć w kieszeni dodatkowo na O. notesie. Super. Z Rebuilderem prościej. Zdecydowanie tak, z Rebuilderem, znaczy prościej, nie prościej, znaczy z Rebuilderem jest tak, że no, musisz zaplanować to jakby z użyciem komputera jednego czy drugiego. Sam proces planowania jest no, trochę prostszy, część rzeczy można policzyć na piechotę, ale no, nie wszystkie, więc jakby no, ten komputer mocno ułatwia nam planowanie takich nurkowań. Natomiast co do zasady, no, nurkowania na Rebuilderze no, wiążą się jakby z zupełnie innymi podstawami, tak? Tam jest tak, że mamy cały czas stałe ciśnienie parcjalne, czyli nie zmienia nam się parcja w trakcie wynurzania, czyli Rebuilder jakby miesza nam jakby odpowiednią mieszaninę na każdą głębokość, tak? Dzięki czemu no, mamy szereg korzyści z tym związanych, jeżeli porównamy to z nurkowaniem technicznym na obiegu otwartym, tak? Czyli no, Rebuildery dają no, dużo więcej możliwości. To jest takie chyba w sumie ostatnie pytanie. Jak długo trwa taki kurs na nurka technicznego? To jest droga Jedi, tak? To jest... Ale że drogi ten kurs? Że droga. Chłopaki się śmieją, że to jest droga, że to jest droga szoguna, że tam trzeba po prostu miesiącami ćwiczyć, przygotowywać się. Niektórzy to tam rok czasu w ogóle robią ten kurs i tak dalej. Natomiast tak całkiem serio to zależy. To bardzo dużo zależy od tego, jaki nurek ma umiejętności na początku, tak? Bo znowu, no ja mogę się wypowiadać jakby na podstawie tego, co ja sam robię i jak ja szkolę. To wygląda to w ten sposób, że no jakby po weryfikacji wstępnej takiego nurka, no albo jakby ciśniemy z tematem, czyli robimy wszystkie jakby wymagania kursowe i robimy wszystkie nurkowania, które są potrzebne. I taki kurs zamykamy powiedzmy w tydzień czasu, takiego ciągłego nurkowania i teorii, czyli tak całościowo około tygodnia czasu. Jeżeli no, jest ktoś, kto potrzebuje więcej pracy, no to ten czas się rozciąga, to znaczy no, musimy doprowadzić, czy ja muszę doprowadzić taką osobę do takiego poziomu, na którym no, ogarnia podstawy i dopiero później możemy przejść do dalszej części. No czasami jest tak, że ludzie potrafią przez rok czasu robić ten kurs, ale to bardziej kwestia logistyki, no bo jeżeli są z różnych miejsc w Polsce i mają przyjechać do mnie, no to często jest tak, że przyjeżdżają raz, robią jakieś tam ćwiczenia, przygotowują się, później wracają do siebie do domu, tam się przygotowują jeszcze i wracają na powtórkę, czyli no powiedzmy, że no, można to zrobić w tydzień, a można to robić dość długo. Ale dużo jest takich praktyka kontra teoria w takim kursie. Myślę, że jest pół na pół. No bo znowu, no, nurek dobrze wyszkolony, a który nie będzie miał odpowiedniej ilości wiedzy i nie będzie wiedział, jak te nurkowania zrobić, co tam czyha fizjologicznie, czy co się dzieje pod kątem fizjologicznym, czy jakie są zależności fizyczne, takie podstawowe nawet, czy jakby o co chodzi w tej całej dekompresji, no to taki nurek no, jakby nie będzie w pełni kompletnym nurkiem technicznym. Nie? I w drugą stronę, jeżeli ktoś będzie miał super wiedzę, ale no jakby z drugiej strony nie będzie ogarniał technicznie, no to też jakby jest to dla niego jakieś tam ryzyko. Tak? I w jednym i w drugim przypadku jest to dla takiego kogoś ryzykowne, więc nurek techniczny co do zasady jest osobą jakby z kompletną wiedzą i z kompletnymi umiejętnościami, czyli zarówno teoria, jak i praktyka. Czy w takim razie dla nurka technicznego zajęcia basenowe też wchodzą w grę? Czy już raczej treningi na głębszych głębokościach? Wiesz co, basenowe raczej bym odradzał, no bo na basenie nie ma, przynajmniej z mojej perspektywy, nie ma tego, co byłoby no, potrzebne, chyba że to jest deep spot, chyba że byłby to deep spot i moglibyśmy sobie przygotować takie miejsca do ćwiczeń, to ale co do zasady no, lepiej robić to na wodach otwartych, przy czym ja i tak jakby większość tych pierwszych ćwiczeń robię na bardzo płytkiej wodzie, tak? Czyli no, zanim ktoś wejdzie na głębszą wodę i zaczniemy robić nurkowanie dekompresyjne, no to siedzimy na 4-5 metrach. Oczywiście dobrze jest mieć parę, no, jakby na 4 metrach czy 5, no mamy 4 metry wody nad głową, plus kilka metrów pod spód, czyli rozwijamy sobie jakąś tam linkę w toni i przy tej lince sobie ćwiczymy. Platforma czy jakieś miejsce takie, na którym można się oprzeć, nie jest najlepszym pomysłem, więc te wszystkie platformy są spoko pewnie na pierwszych poziomach, ale już później zdecydowanie lepiej sobie rozwinąć linkę w toni i przy tej lince wisieć. No tak, zdecydowanie. I trenować, szlifować tą pływalność. Dokładnie. Punkt odniesienia. To Cisnąć, wszystko. tak jest. Cisnąć. Super. Także dzięki za wyjaśnienie, czym jest to nurkowanie techniczne. Mam nadzieję, że uświadomiliśmy ludzi, że to nie taka łatwa droga.
Że to jest misja Jedi, tak? Dzięki, tak. Znaczy, z mojej perspektywy tak, no. Zdecydowanie nurkowanie techniczne, czy jakby droga do zostania nurkiem technicznym nie jest łatwa, albo przynajmniej moim zdaniem nie powinna być, tak? No bo tam już wchodzimy w taki level nurkowania, że no jakby różnego rodzaju pomyłki i problemy pod wodą u nurka, który jest niewytrenowany, czy jakby nie posiada odpowiedniej jakby wiedzy i umiejętności, może się skończyć dla niego bardzo źle, więc ja zdecydowanie uważam, że ta droga powinna być no, trudna. Czy warto zostać nurkiem technicznym? No pewnie, że warto. Żeby oglądać te samoloty w Chorwacji zatopione. Nurkiem technicznym warto zostać z wielu powodów. Oczywiście jednym z nich jest to, że będziesz mógł oglądać rzeczy, których nie może zobaczyć taki no, standardowy nurek rekreacyjny, czyli będziesz mógł dłużej i głębiej. To musi pójść. Ale też... Już? Proszę o spokój. Proszę o spokój. Dłużej i głębiej. Tak, czyli że bezpieczniej. jako nurek techniczny będziesz mógł dłużej i głębiej i tutaj nie ma się co śmiać, bo nurek techniczny, znacie to, nie? Że nurek techniczny zna miejsca, w których nikt was nie znajdzie. Dobra, więc rzeczywiście nurek techniczny może no, dłużej i głębiej, jakkolwiek dziwnie by to brzmiało. Natomiast oprócz tego, co dają uprawnienia nurka technicznego, to przede wszystkim dużo większą świadomość wszystkich procesów zachodzących wewnątrz nurka, daje mu dużo większe umiejętności i dużo większy spokój w razie sytuacji, kiedy cokolwiek pod wodą się dzieje. Tak? Czy to jest w pełni wytrenowany, wyćwiczony i ogarnięty nurek. Nie tylko na nurkowaniach technicznych, ale też przy płytszych nurkowaniach również, tak? Super. Przekonałeś mnie, także jak tylko kupię tego dipa, to idę do ciebie na kurs. Już dziś zachęcam cię do wzięcia udziału w kursie u mnie. Dokładnie tak. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki. Pozdrawiam, cześć. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.